Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, moja córko, powiedz swoim braciom, że moje serce krwawi za to wszystko, co dzieje się w ludzkości. Moje dzieci żyją na pustyni, na której nasycają pragnienie każdą pokusą, jaką diabeł przed nimi stawia. Cierpienia, które dręczą to pokolenie, wraz z tymi, które nadejdą, są konsekwencją sprawiedliwości mojego Ojca, ciężko go obrażono. Mówią o pokoju w całkowitym fałszu, ponieważ w ich krajach przygotowywana jest broń, za pomocą której mogą wyeliminować większość ludzkości, i użyją jej przeciwko swoim braciom, z którymi prowadzą rozmowy pokojowe. Gdzie podziała się prawda? Moja córko, powiedz im, że ciągłe skandale na wszystkich poziomach są powodem tego, że moje dzieci są bardziej zbuntowane i nierozsądne. Skandale w moim kościele sprawiają, że niektóre dusze oddalają się od prawdziwej drogi, brak modlitwy dewastuje ich, czyniąc ich słabymi w obliczu zła i słabymi w odniesieniu do wiernych. Moje dzieci nie wiedzą, co wisi nad ludzkością i mniej wiedzą o tym, co nadchodzi, ponieważ nie są o tym pouczane. Dlatego wzywam moje dzieci kapłanów, aby ogłosili, że mój czas jest bliski i że mój lud musi nie tylko zginać kolana, ale także pościć, składać ofiary i być działaniem na rzecz swoich braci, ostrzegając ich, aby nie zostali zgubieni. Przyjdźcie do mnie. Przyjmijcie mnie w Eucharystii. Kochajcie moją matkę, odmawiajcie różaniec święty. Bądźcie świadectwami mojej miłości. Bądźcie miłosierdziem. Dawajcie nadzieję tym, którzy myślą, że nie uzyskają przebaczenia, jeśli będą żałować z serca. Podnoście wiarę w waszych braciach. Nie pozwólcie, aby choć jedna chwila minęła bez wydania owoców na życie wieczne. Ataki na mój Kościół będą większe. Wy, którzy mnie znacie, nie oddalajcie się ode mnie, nie lękajcie się, nie zataczajcie się, pielęgnujcie się w mojej miłości, chronieni pod płaszczem mojej matki, ja nie opuszczę was. Dzieci, jeśli pozostaniecie w grzechu, będziecie zgubieni. Nie ma drogi ze skrótami, macie przed sobą dwie drogi, droga do dobra i droga do zła. Ciemność unosi się nad ludzkością, aby zatwardzić wasze serca. Zło walczy z niewinnymi, aby napełnić dorosłych gniewem i pozwolić, aby ból sprawił, że powstaną przeciwko sobie z większą siłą, aby dokonać zemsty. Moi ukochani, powiedzcie im, że siła mojego słowa utrzyma tych, którzy idą ze mną. Powiedzcie im, aby karmili się moim ciałem i moją krwią w Eucharystii. Każdy z was, moi umiłowani, kto z wiarą odczytuje to wezwanie Bożej miłości, jest ważny dla mojego planu zbawienia. Ale ten, kto czyta to moje słowo, aby je zaatakować, zatwardzi swoje serce. Światło świeci dla wszystkich, ale nie wszyscy je przyjmują. Powiedz im, moi umiłowani, że ludzie nauki stworzyli kolejną wieżę Babel, ich pragnienie penetracji nieznanego poprzez energię atomową jest wyzwaniem dla samego człowieka. Tak jak w Babel ich język został pomieszany i ludzie nie znali się nawzajem w swoim języku, tak w tej chwili zło otwiera umysł człowieka, aby chcąc pokonać nieznane, wyrządził wielką i katastrofalną krzywdę całej ludzkości. Dzieci, wy, którzy śpicie, nie znając decyzji tych, którzy rządzą światem, wy, którzy śpicie, nie znając tak zwanych nowoczesnych osiągnięć naukowych, wy jesteście tymi, którzy mogą przyjąć to, czego nie wiecie i krzywdę,
którą źle wykorzystana nauka jest w stanie dodać do tej źle skażonej ludzkości. Plagi nadejdą z zewnątrz i człowiek nauki nie będzie w stanie ich wyplenić. Kiedy człowiek otwiera nieznane, w nieznanym ginie. Ziemia będzie nadal otwierać się w kilku krajach, natarczywie, aby zamieszkujący ją ludzie zobaczyli, że to, co wydaje się człowiekowi bezpieczne, jego ziemia, kiedy on upiera się w ciągłym grzeszeniu, ziemia nie chce, aby tam mieszkał. Moi umiłowani, powiedzcie swoim braciom, aby byli stanowczy, powiedzcie im, jak bardzo miłość stale rośnie w moim sercu dla każdego z nich. W chwili, gdy przed ludzkością dudnią bębny wojny, Europa bardziej ucierpi z powodu tej wojny, chociaż walka będzie powszechna, rozprzestrzeniana przez sprzymierzeńców Antychrysta, atakujących i prześladujących moich wiernych, jak to już czynią. Módlcie się, moje dzieci, z Azji nadchodzi spustoszenie dla człowieka, który opiera swoją wiarę na ekonomii. Módlcie się, moje dzieci, za Rzym, terror przyjdzie do Rzymu. Są niektóre z moich dzieci, które nazywają siebie katolikami, ale są heretykami i pozostają w moim kościele, aby go podkopać, ponieważ są sługami Antychrysta. Pragnę dusz. Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić wasze ciało, bójcie się tych, którzy mogą zabrać waszą duszę. Bądźcie istotami wiary. Nie opuszczę was. Moi umiłowani, posunęliście się tak daleko, że nie zaspokajacie moich wezwań i nie chcecie być wiernymi dziećmi. To jest chwila obrzydliwości, moje serce krwawi z tego powodu. Jak karmiące niemowlęta, jesteście zwodzeni przez wielkie organizacje światowe, one po prostu zapominają, że jestem, który jestem i nigdy nie będą w stanie obalić mojego ludu. Mój lud nie zostanie opuszczony, nawet jeśli będzie chodził po pustyni bez wody i pożywienia, słońce go nie spali, a rosa będzie wodą. Moi umiłowani, powiedzcie waszym braciom, że nie samym chlebem człowiek żyje, powiedzcie, aby szukali mnie, ja będę czynił cuda dla moich wiernych. Wyślę pomoc z mojego domu, aby zachęcić tych, którzy są moi, aby czynić cuda w moje imię i dać siłę moim wiernym. Mój wysłannik czeka na moją wolę, aby go do was posłać, ale stanie się to dopiero po publicznym pojawieniu się Antychrysta, aby uniknąć zamieszania i aby ludzie się go nie bali. Moje słowo jest jedno. Moje prawo jest takie samo wczoraj, dziś i zawsze. Moje prawo nie zmienia się bez względu na to, jak bardzo ludzie będą chcieli je zmienić. Ty, mój ukochany ludu, bądź posłuszny mojemu prawu. Moje słowo jest jedno, to samo wczoraj, dziś i zawsze, poznajcie mnie w Świętym Piśmie. Moi umiłowani, powiedzcie moim dzieciom, aby pozostały czujne i uważne, powiedzcie im, aby nie ufały ekonomii, ale mocy mojej opatrzności. Moja pomoc nie zostanie zatrzymana, jeśli moje dzieci będą szukać we mnie schronienia. Komunizm kontynuuje swoje spustoszenia i katastrofalne decyzje przeciwko moim dzieciom. Moja matka już to zapowiedziała, a ta chwila to dopiero początek cierpień mojego ludu. Dlatego wzywam was do zachowania wierności, ale do tego musicie mnie znać. Patrzcie na wysokość, znaki nie są wyczerpane. Ja jestem chlebem życia, kto się ode mnie karmi, nie zginie. Błogosławię i kocham was, Jezus.